Dać ile tego zielonego tutaj, na przykład to jest papryczka, jak widać, no takiej ilości. Żeby nie było, że to była jakaś ściema. Tutaj łezki są. Te papryczki się cały czas rozkręcają. Cześć! Cześć. Cześć, dzień dobry, cześć, witam. Witamy na kanale Fire Food. Jak wiecie, testujemy ostre jedzenie, smaczne jedzenie i dzisiaj jesteśmy w restauracji Tally House. Chcieliśmy zapytać, co skłoniło do zmiany lokalizacji, bo wiem, że była wcześniej na Mariackiej. No, są w wszystkim własne miejsca, nie? Bo Mariackie mieliśmy 10 lat, mieliśmy tam dwa restauracje, i tajskie, i indyjskie, no, ale mieliśmy okazję i tej okazją kupiliśmy ten budynek, remontowaliśmy i się nisiliśmy. No, to jest pierwsza tego, nie? Własne miejsce po prostu. No jest świetne, No. zrobiłam tutaj troszkę nagrania, później zobaczycie w filmiku, jak to jest pięknie, przestrzennie. Więc to na pewno była dobra decyzja. A co ciekawego mamy w menu? Co możemy No menu mamy, to ja думаю, menu mamy cały czas i w sumie jesteśmy na rynku 14 lat. Dlaczego ten wiedzą i on od Masala House, od wszystkiego i otwieraliśmy Tali, czyli bo masali, jak zaczynaliśmy Masala House, wtedy już pomału jak zaczynaliśmy masali, po prostu dużo ludzi znać i się chodzili dużo gości i zapytali, no ja chcę wszystko naraz. Po prostu ja nie wiem, tylko masala maślane, bo gdzieś idzie wtedy, w 2016 roku, wydaje mi się, w Polsce jeszcze nigdzie nie było takiego pomysłu, a Indii to było Indii to był zawsze pomysł normalny. Indii pani idzie wszędzie, to jest thali, wszystko naraz można jeść, nie? Trochę wegetariański, trochę różne rodzaje curry, nie? Bo my mamy wszystko się chodzi na curry, tylko niektóre tam szpinak dajemy gulasze, dajemy maślane, to pomidorową bardziej, to wszystko już bardzo sosy curry robione i ludzie by chcieli wszystko naraz próbować. I dlatego ten pomysł otworzyliśmy do talii. Jak tutaj się chodzicie, nie wiecie co ma jeść, to kilka porcji naraz zabieracie jedna talerzyku i już święte. Albo czy nie smakuje, nie się chodzi gusty na indyjskie jedzenie, albo no to sami decydujecie. A co pan dla nas dzisiaj przygotował, żeby nas sprawdzić? Bo jak słyszałem, wasze kanały jest ostre, nie? Jak to się chodzi, bo masali mamy takie rano dużo gości, oni są ostre jak ten, a ja się śmieję. Będzie palał 3 razy, czyli do jutra rano. Czyli no to jak chcecie do jutra rano, to postaramy się z serca. Kucharze tam zadowolone, bo kucharze wtedy, jak ostre kucharze, to dodają z serca, bo my, każde nasze dania, jak cały raz wszystkim mówię, my gotujemy bardzo cebuli, a cebula to jest słodko, wszyscy o tym wiemy. No to jak dajemy kilkanaście przypraw różnego rodzaju i wtedy jak nie dajemy ostro, to będzie mydłe. I jeść indyjskie jedzenia nie ostrego, a co to jest? No to po prostu już nie da się tak samo powiedzieć. Pan Maciek to będzie potwierdził, on jest z Indii, był dużo razy i tam mają przyjaciele, kolegi. I wtedy my możemy tam, jak tak już uzgodniliśmy, zamawiacie, pan Maciek już wie menu, najlepiej. Jedna potrawa robimy, gdzie są kowalik, nie? Się chodzi klient zamawia chili, a resztę robimy jak ja jadłem przed chwilą, jak pani widział, pociłem trochę i takie samo robimy ostrości. No sprawdzimy, bo Patrycja jest mistrzem jedzenia ostrych rzeczy, ja troszkę mniej, więc tutaj mamy takie porównanie dla Możemy przeciętnego porównywać, człowieka. możemy mamy zielone chili, porównujemy, że same zielone chili jemy, zobaczmy, to się płacze. Możemy tej konkurencję robić. Możemy tej konkurencję robić takiego. Same zielone chili, jak byliśmy dzieckiem, naszego takiej konkurencji robiliśmy kolegami, naszego domu, na doniczce zielone chili się rosnało i my tu konkurencja, który domem zielone chili najostrzejsze, nie? I same zielone chili tak gryźliśmy, nie? Jak czekoladę, po prostu. Tak było dzieciństwo. Możemy tak zabawy robić tutaj, jak pani pozwoli. Może być ciekawy, bo przyznaję, że tutaj to zielone, czyli jak jest dodawane, to naprawdę daje. A to też jest taki hacik, bo każdy partia nie jest ten sam. Czasem zielone chili, które się chodzi, są do ostre, to nie ma w ogóle ostre, a niektóre to już pali się. Dzisiaj się palił mi trochę. No to zobaczymy, przetestujemy. Oczywiście my zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, żeby żaden content was nie omijał i żebyście znajdowali takie fajne miejsca jak Tally House i wpadali tutaj, bo jest co zobaczyć i co pokosztować. A co dostaniemy, to na pewno wam jeszcze opowiemy. No i ceny przybliżymy.
I tutaj z nami siedzi nasz przyjaciel Maciej. Maciej, możesz coś powiedzieć do naszych szanownych widzów? No, na szczęście w Katowicach mamy okazję zjeść naprawdę jedzenie, które smakuje tak samo jak w Indiach i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby troszkę zmienić podejście i nie zawsze tylko jeść gotowe produkty, ale jednak też spróbować jedzenia takiego autentycznego z kraju, który podobno je najostrzej na świecie. Maciek jest tutaj z nami nie bez przyczyny, bo Maciej zdarzało mu się dosyć często podróżować do Indii i przybywać tam długo ze względu na swoją pracę. Spędził tam trochę czasu w różnych częściach Indii, przejechał je wzdłuż i wszerz, w prawo, w lewo. I powiedz nam, Maciek, patrząc na dwie młode kobiety, które chcą się wybrać do Indii, to którą część Indii polecasz dla tą bezpieczną? No, ja bym powiedział, że południe zdecydowanie bardziej. Tak naprawdę to jest tak, że południe nie jest aż takie turystyczne, przez to ludzie są dużo milsi i sympatyczniejsi. Jak ostatnio byłem z moją żoną i z naszą znajomą, to było tak, że w stolicy regionu Tamil Nadu, czyli w Chennaiu, one we dwie zwiedzały miasto, robiły zakupy same. Korzystały z lokalnych tuk-tuków, które tam się nazywają autoriksza i nie miały żadnego problemu. Tam działa Uber i wszystko jest jak naprawdę super. Do tego jednak na południu Indii mamy świątynie, które mają 1000 lat, mamy pola herbaty, mamy Keralę, którą sami Hindusi uważają za najładniejszy rejon kraju i zawsze mówią, że to jest miejsce samego Boga, więc naprawdę robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza, że no tak naprawdę są tam miejsca, gdzie trzeba pływać łodziami, bo nie ma dróg. Maciek, powiedz nam coś więcej o wierzeniach, bo to też może być taka magiczna część. Nie każdy ma świadomość tego, czy religia, czy styl życia tam wygląda. Też styl życia, system wierzeń. Ciężko nazwać to religią, dlatego że tam tych głównych bogów jest kilkoro, bóstw są setki, jak nie tysiące. I tak naprawdę to chyba ta reinkarnacja jest dość ciekawa, bo jedna z grup uważa, że w momencie, kiedy ktoś umiera, to o tym, czy idzie do góry, czy na dół, czyli był dobry lub zły, decydują wszystkie zwierzęta, które się spotkało w trakcie swojego życia. Idzie się mostem, te zwierzęta tam siedzą czy stoją i oceniają cię i dzięki temu możesz być potem bogatszy, nie wiem, teraz ostatnio wszyscy marzą o tym, żeby być aktorami Bollywood, bo to jest ten największy fame, który tam może być, ale z drugiej strony jest taka śmieszna anegdota, że na przykład rzeczywiście ktoś jedzie tuk-tukiem, no i turysta pyta, że no tam ktoś rzeczywiście leży na ulicy, może trzeba mu pomóc, nie, to człowiek, to nie ma sensu, a potem leży krowa i on się przed tą krową zatrzymuje, on mówi, no ale tu jest krowa i nawet nic nie zrobisz, no nie, no bo może to jest mój krewny, więc nie będę go kopał ani nic, w końcu wstanie i pójdzie. Czyli te święte krowy to... Tak, rzeczywiście są. Rzeczywiście tak nawet jest. Na głównych drogach, nawet w godzinach szczytu są takie momenty, że no niestety, ale wszyscy czekają. No w sumie niestety, no przynajmniej slow life, nie tak jak u nas, że każdy się śpieszy, ale krówka jest najważniejsza, no ja to jestem w stanie zrozumieć. No może by było nawet trochę lepiej, mniej nerwów, spóźniłam się do pracy, dlaczego, bo krowa siedziała, no I każdy to zrozumie i nikt nie będzie Tak. narzekał. A jakbyś miał na przykład polecić widzom, gdzie polecieć, gdzie jest najlepsze jedzenie, twoim zdaniem, po prostu gdzie najbardziej ci smakowało? No to tak naprawdę to jedzenie w Indiach się bardzo różni, no bo ja najczęściej latałem do miasta Chennai, ono jest niedaleko Sri Lanki na wybrzeżu, tam jest druga największa plaża świata. Co ciekawe, nie można się tam kąpać, bo prąd jest tak silny, że jak się wejdzie głębiej i straci się grunt pod nogami, to odpływa się w kierunku Tajlandii. Więc ludzie tam rzeczywiście tak brodzą w tej wodzie albo się przywiązują, jeśli chcą wejść głębiej. Bo jest ryzykownie. Tak, natomiast podobne piękne plaże są po zachodniej stronie Indii i to jest właśnie ten region Kerala, którzy się zachwycają, że to jest najpiękniejsze miejsce dla całego kraju i wszyscy powinni je zobaczyć z tymi polami herbaty, dzikimi słoniami, które sobie chodzą po drogach i tam rzeczywiście można spotkać znak na drodze uwaga słonie, tak jak u nas uwaga krówki i inne zwierzątka. Natomiast, no co ciekawe, można na przykład jechać drogą i nagle się okazuje, że na środku drogi jest drzewo, które z obu stron jest niczym nieosłonięte, ale asfalt też jest po obu stronach. I to jest spoko w ciągu dnia, ale w nocy przyznaję, że drzewo na środku drogi, które w żaden sposób nie jest oznaczone, może być troszkę zaskakujące. No może. No ale wracajmy do jedzenia. To która część najbardziej ci Tak, smakowała? ja Albo jakie przyznaję, danie? że ta część
południowa jest lżejsza, czyli nie jest tyle używane oleju, jest więcej warzyw, jest po prostu tak trochę spokojniej, też trochę mniej ostro. W ogóle w regionie Kerali oni używają bardzo dużo mleczka kokosowego i samego kokosa, nawet do dań mięsnych. I tam też są ryby i owoce morza, więc to naprawdę ta różnica między baraniną i jakimiś takimi cięższymi daniami, a południową częścią Indii jest spora, natomiast ja przyznaję, że no tam w tym rejonie Tamil Nadu, czyli tam, gdzie stolicą właśnie jest miasto Chennai, no to jednak ta kuchnia jest bardzo ciekawa. Jednym z ciekawszych jest to, co zresztą będziemy jeść, czyli paneer 65. Troszkę tutaj zmienionej wersji, tam jest bardziej taki suchy, to będzie z takim delikatnym sosem, też dość pikantne, lokalne. Do tego tam mamy troszkę inne dodatkowe przyprawy. Można się spotkać na przykład z cynamonem w daniach mięsnych nawet, przez co to powoduje, że ta kuchnia się troszkę zmienia, no bo jednak to, co też będziemy mieli okazję dzisiaj tutaj spróbować, czyli Rogan Josh, typowy, to w tłumaczeniu jest wrzący olej, to tak naprawdę jest danie bardziej z północy i ono jest ogólnie cięższe, Dużo cięższe, tak. ale też jest bardzo, bardzo ostre. To jest jedyne danie, które chyba jadłem w Indiach, gdzie spociłem się tak bardzo, że mi pot z głowy ciekł na plecy. Dzisiaj też tak będzie. O to tutaj chodzi. Jest szansa, O to że tutaj chodzi. dzisiaj tak będzie, bo dało nam się poprosić o wersję nie tyle europejsko-pikantną, co tak naprawdę oryginalnie indyjsko-pikantną i to jest zupełnie inny poziom. Natomiast Oczywiście będziemy to porównywać, bo pan obiecał nam, że nam przygotuje 2 dania. Jedno dla przeciętnego Kowalskiego, taką jaką robią tutaj dla wszystkich naszych klientów, mimo że ma 3 papryczki. No i jedną taką, którą oni lubią, jak już wspominaliśmy, czyli jedzą tak od dziada, pradziada, od babci, od mamy i taką lubią na co dzień. Wersję oryginalną. Zobaczymy, czy to przeżyjemy. jestem przekonany, że jeśli ktoś tam pojedzie, to znajdzie coś, co go zaskoczy. Mnie na przykład zaskoczyło też takie danie, które nie jest do końca indyjskie, z takim lekkim twistem azjatyckim, czyli chili honey gobi, gdzie gobi to jest kalafior i tak naprawdę było to danie, dodatkowo tam oczywiście jest kilka innych rzeczy, między innymi czosnek i tak dalej. Ono jest takie właśnie słodko-pikantne i do tej pory jak zawsze tam jeździłem i zabierałem jakieś osoby z Europy ze sobą z pracy, to wszyscy mówili, że kalafior to nie ma sensu, a potem się okazało, że wszyscy go zjadali i mówili, czemu tak mało. Także tak naprawdę to, że oni w dużej części też nie jedzą mięsa, bo system wierzeń jest taki, a nie inny, więc tak naprawdę wszyscy mają prawo do życia i jedzenie innych żywych istot nie jest dla nich w porządku, to powoduje też, że można się zdziwić i zamawiając na przykład w pierwszej lepszej restauracji na przykład kurczaka, okazuje się, że w sosie jest ten kurczak, tylko on jest tasakiem porąbany ze wszystkimi kośćmi, bo nie jest to tak jak u nas, że wszyscy oczekują na przykład piersi z kurczaka w daniu. No na to uczulamy również w Chinach podobna sytuacja, jak się zamówi kaczkę, kurczaka, dostaje się porąbane zwierzę w całości i nawet z grzebieniem czy ze wszystkim, co jest. No bo zjadają tam wszystko, nie szczędzą sobie kości, więc lubią to wszystko Wysysać. Natomiast z takich przyjemnych rzeczy, wracając do tych Indii, to jest na przykład to, tam system wierzeń powoduje, że mimo tego, że część tych ludzi nie ma dużo i wydaje się, że zwierzęta bezpańskie będą słabo traktowane, to na ulicy nigdy nie znajdziesz wykłóconego psa. Zawsze wszyscy dbają o te zwierzęta. Tylko dlatego, że niektórzy uważają, że jest realna szansa, że któreś z tych zwierząt to jest ich krewny albo ktoś znajomy, bo był po prostu w życiu słabym człowiekiem, więc zamiast iść do góry poszedł w dół, więc w najgorszym wypadku podobno można zostać nawet kamieniem. No i wtedy też można być dobrym kamieniem albo złym kamieniem, bo Pamiętajcie, żeby być dobrym, bo możecie zostać kamieniem. To jest naprawdę... Wtedy musicie jakoś stać się dobrym kamieniem. Nie wiem, jak to się robi, ale może to być niezły trzeba challenge. robić tak, żeby nikt nie kopnął w tym kamieniu, bo bolałaby noga. No ale najważniejszym przesłaniem z tego wszystkiego jest to, żeby szanować zwierzęta, być dla nich dobrym i nie robić im krzywdy, bo są bezbronne i chcemy, żeby były bezpieczne. I taki przekaz od nas bardzo na czasie i bardzo się z tym utożsamiamy. Wszyscy mamy psy, kochamy je z całego serca jak naszego członka rodziny, więc pamiętajcie o tym, żeby być dla nich dobrym. No a my zaczynamy za chwilę próbować jedzenie. Tutaj będzie drobna degustacja, więc za chwilę wam powiemy co i jak. No tak naprawdę na stole mamy pikantną zupę tikka masala, która jest wegańska. Dobra, jedźmy z tym ostrym. Ja już się boję. Wy też chcecie spróbować? No, dobra. Bo z nami tutaj są jeszcze 2 osoby, które przyglądają się temu niecnemu. Poza tak zwaną ostrością europejską, będziemy mieli okazję też spróbować ostrości stricte indyjskiej.
która jest troszkę inna. Na ten moment ta zupa jest dalej uważana za ostra w standardach europejskich. Natomiast to, co przyjdzie później, będą 2 dania, że będą nie mega ostre europejskiej, tylko będziemy mieli ostrość indyjską. I to jest zupełnie inny poziom. Tak jak powiedział tutaj pan właściciel, przygotuje nam ostrość taką, jaką on lubi i wszyscy, którzy tutaj są z Indii, którą jedzą na co dzień, aż się pocą, więc zobaczymy, co to będzie. Myślę, że to będzie ekscytujące. Przede Pyszne. wszystkim pyszne. Dokładnie. Bo co by nie mówić, to nie jest tak, że te rzeczy są ostre i koniec. Tutaj można wyczuć dużo ciekawych elementów. Mamy tu na pewno oliwki, pomidory, chyba też kolendra. kolendra albo pietruszka. Tu nie mam pewności. Czuć ostrość. Jest po prostu pyszna. Bardzo dobra. Mnie oczywiście pali jak pierun, ale jest pyszne, czuć smak. To jest najważniejsze, no bo jak coś jest ostre, ale nie ma smaku, to dla mnie to jest bez sensu. To jest tylko ból, nieprzyjemność, a tu jest po prostu tyle smaku. Czuć kardamon, czuć paprykę, czuć warzywa. No pyszne, po prostu Sztos. Jest to smaczne, spicy. Dokładnie, jest to smaczne, spicy. Ten masala zupa robiony indyjski, ale jesteśmy w Polsce i Europie. Tak. No i musimy niektóre dodać rzeczy. Niektóre krytykują, bo chcę krytykować. nie bójcie się tego, Nie Polacy boimy się uczą, nie boimy się. I Ale nie chodzi, boją. chcę dodawać, tak? Tam jest oliwki, tam jest papryka konserwowa, to, ale to dodaliśmy. Ten faszton, ten ostro by był fajnie siemno. I tak jest, nie? A niektóre, gdzie jest oliwki na Indii? Proszę nie przesadzać, delikatnie ostre, lekko pikantne. No nie, no, to już jest pikantne, to trzeba przyznać, że jest. Także ja już mam lęk, co będzie z tym faktycznym ostrym. Będzie ciekawie, coś czuję, że jesteśmy blisko czekolady. Nie, aż tak nie. Nie wiem, ja chętnie to zjem, bo to jest naprawdę dobra Tak, jest zupa. przepyszna. W ogóle ta zupa jest super, jak jest się przeziębioną, żeby ją zamówić i zjeść. Człowiek się od razu lepiej czuje. Ja uwielbiam takie zupy wtedy, jak jest bardzo gorąco. To doświadczyłyśmy, przynajmniej ja osobiście, wiele razy w Azji. Jak jest bardzo ciepło i zjesz ostre jedzenie, oblewa cię zimny pot. To jest coś, co po prostu ratuje życie. To jest wspaniałe. Madras special, kurczakiem, to jest ten ostry. A tutaj macie zestaw talii, największy jaki jest. Tutaj mamy deser, który ma flagę indyjską. Są dodatkowe rzeczy, które możemy sobie tutaj podzielić i popróbować różnych dań. Możemy sobie wziąć porcję. I nawet jeżeli ktoś nie lubi ostrego, może sobie wybrać dania nieostre i pokosztować trochę Indii. To wtedy można zamówić sobie takie talii. Ja bardzo polecam, jak nie macie sprecyzowanego pomysłu na obiad, to jest świetne. Albo przychodzicie większą ekipą. Tu mamy tak, madras thali special kurczakiem, to jest ostre, czyli normalne restauracje damy 3 papryki, tutaj może jest 5, nie? Po naszemu i tak samo kalafior ziemniakami. Normalne jest na menu jest 3 papryczki, tutaj chyba jest 5. Pony dragon juice, czyli normalna kubalika, która jak się chodzi, 3 papryczki na restauracji. Według menu robione i tak samo pony na ostro, tak które się powiedziałem, to jest niby jest chińskie jedzenie, ale porobione w indyjski sposób, nie? Chili paneer, Paneer 65, paneer tak? 65, tak. Paneer Super. 65. Ale to może spróbujemy najpierw to, bo to jest Tak. takie europejskie Tak, to ostre, powinno być europejsko ostre. To jest wersja europejska. Czyli, Ale 3 papryczki. ale 3 papryczki dla przeciętnego Kazimierza. To smacznego. No jest pyszne, jest po prostu pyszne. Pyszne, ale dla mnie nie ostre. Właśnie też muszę to powiedzieć. Nie jest ostre, ale jest przepyszne. Macie jej doznania? No tu mam wrażenie, że tak bardzo delikatna jest. Delikatna. Jednak. Ostrość, tak? Nie, tu jest delikatnie jednak. Dobrze. Trochę za mało deli. Ale doceniamy, że dla kogoś, kto nie lubi ostrego, to będzie taka ostrość wyczuwalna, która będzie przyjemna. I to też jest ważne, nie? Bo nie każdym... Ludzie myślą, że chcą ostre, później dostają bardzo ostre i się dziwią, nie mogą zjeść. A to jest coś, co na pewno będziecie mogli zjeść. Tutaj czuć tą ostrość, jest ten taki mały ogienek, który na pewno poczujecie, no ale rzeczywiście nie jest to takie mega ostre, że nie zjecie tego dania. Nie, zjecie ze smakiem, będzie fajne ostre. Tak. Bardzo przyjemne. To ja spróbuję Wszystkie sobie... smaki czuć, wszystko jest. To jest najważniejsze, miks z chili, nie? To jest kalafior, nie? To jest Kalafior gobi. ziemniaka. Mój ulubiony. No tutaj ja jestem ogromną fanką tego dania i znam to danie, więc nie będę tutaj udawała,
że to jest nowość dla mnie. Też mi też proszę, O, już Ci daję. Dobrze, już Ci nakładam. I tu mamy wersję indyjsko-ostrą. Tak, to powinno być indyjsko ostre. Już widzę, że jest papryczka chili. Trzymać. Jest tutaj, nie wiem czy będzie to widać, ale jest papryczka chili. Więc może być faktycznie. Ale jakie to pyszne. No. Oj moi drodzy, miejsce naprawdę warte odwiedzenia. Jak chcecie poczuć prawdziwe Indie, nieważne czy one są z południa czy z północy. Wspaniałe. Tu się można rozpłynąć nad tym daniem. Ale faktycznie kick jest wyczuwalny z zielonej papryczki. Jest. On się pojawia po chwili, ale jest. Jest ostrzej? Ale Boże, to jest cudowne, to jest po prostu przepyszne. Czujemy. Zaraz się pali. Pali. Widać na budzi, robi się czerwone. I o to chodzi, bo tak wszystkie smaki tu. Tutaj mamy Ja jako fanka glutenu muszę. Chicken 65 w wersji paneer, czyli na wege, żeby Patrycja mogła też spróbować, w wersji bardzo ostrej. Więc zaraz zobaczymy, co to będzie. Jak ktoś nigdy nie jadł nana, Boże, trzeba tego spróbować. Albo z masłem, albo z możecie czosnkiem. stracone, to Tak, jest prawda. tak. Żeby móc umrzeć, wcześniej trzeba spróbować nana. Inaczej się nie da. Tak, takie dobre, proste pieczywo, do tego troszkę masła i Tak, czosnek, i a po prostu masz raj na zupełnie ziemi. inne doznania. To zaczynamy. To zaczyna palić. To jest dobre, no. Które się pali teraz? 65. Chińsko-indyjskie danie. Jest kick. Oczywiście też widać tutaj zieloną papryczkę, która daje popalić. Ale pyszne. Oj. Jest to twist na rzecz południowej kuchni, bo oni rzeczywiście stosują przyprawy 65, twierdzą, że tam jest nawet 65 różnych rzeczy w kuchni. Prawdopodobnie... Chwila. Wow. Tak naprawdę przyprawa 65 pochodzi z południa Indii i tam rzeczywiście niektórzy twierdzą, że jest nawet 65 składników. Prawdopodobnie ich tam wszystkich nie ma, ale rzeczywiście robią kurczaka, paneer, kalafiora 65, to tam bardzo znane i często jedzone. Natomiast rzeczywiście jest to troszkę bardziej suche. Natomiast tutaj jest taki delikatny sosik, przez to, że jest więcej warzyw. Oni potrafią mieć samym kawałkiem przed panira albo kurczaka i nic więcej. To co jest tutaj, przez to jest bardziej suche, to jest w głębokim tłuszczu i wszystko, ale też jest to takie danie, które naprawdę tam wielokrotnie się przewija i jak się pojedzie na południe Indii, to zdecydowanie trzeba spróbować. Jest pyszne, no co powiem. Ja tylko dodam, że jako przeciętny cienias, oczywiście pali mnie z opóźnieniem, więc ja już czuję, że jest grubo, ale niesamowicie mi to smakuje. Poce się i to jest jakby ten efekt takiego kiku opóźnionego po tej zielonej papryczce, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo pyszne, ma dużo smaku, dużo słodyczy, takie jakby skarmelizowane, ten panier jest chrupiący, bardzo fajne. Mimo tego, że ten kick jest opóźniony, to i tak mi to nie przeszkadza. Świetna lemoniada, pan tu nam zaproponował lemoniadę miętową, która idealnie tworzy balans z tymi ostrymi rzeczami, więc A potem skorzystamy z mango lassi. Na koniec. Tak. I gdyby trzeba było się ratować. próbujemy ostatnie danie, które jest bardzo ostre. Tak. Niestety ono nie jest wege, więc próbujemy sami z Maćkiem i zobaczymy, co się wydarzy. To jest ta ostrość panów, nie? Którzy bardzo lubią ostre rzeczy i zobaczymy, Tak jak czy to przeżyjemy. Trzy papryczki, to oni stwierdzili, że to będzie odpowiednich 5. Zaraz zobaczymy. O, no widzę już tam ilość papryczki, która tutaj jest, także będzie ciekawie. Pytanie, czy będziecie ją przegryzać? Czy będziecie ją Ja omijać? ją gryzę cały czas, dlatego tak się pocę właśnie. Już mam po prostu, już czuję, że jest ciekawie i widzę, ile tu jej pływa swoją drogą. No, będzie to widać, ile tego zielonego tutaj, na przykład to jest papryczka, jak widać, no takiej ilości. No jest ciekawie. Może być dobrze. Może być dobrze, no. Ja sobie od razu tutaj z ryżykiem wymieszam, bo już nie będę ryzykować. Ja zacznę od samego sosu. Ten matras. Dobry. Chili. Zaczynaj. Ale pyszny. No dobra, opowiadajcie. Będą łzy czy nie? Może nie będzie aż tak źle, ale czuć. Powiedziałbym, że z tych wszystkich dań tutaj jednak to ma najwięcej. No akurat mięsne.
Przepraszam bardzo, ale miałam duży kawał kurczaka i musiałam go pomielić, więc może stąd moje opóźnienie zapłonowe. Tu na pewno mamy przypadek, kiedy uderzenie ostrości jest po czasie, bo sos jest przepyszny, ale ma dużo papryczek chili, które oddały tą ostrość. Ja czując, wkładając do buzi, już mnie pali. I myślę, że będzie podobnie jak próbowaliśmy kalafior, który miał dosyć duże opóźnienie. I to będzie to samo, ale w smaku przepyszne. Nazywa się to madras. To danie to madras. Maciek też nam je polecał i sprawdziło się, bardzo dobre. Jak ktoś chce się przekonać, czy lubi ostre, to jest właśnie to danie. Tali House. Zapraszamy Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. W komentarzu napisać, co chcecie zobaczyć jeszcze, gdzie powinniśmy iść. Może znacie jakieś fajne miejsca, gdzie jest naprawdę ostro, jedliście ostre rzeczy. Dajcie łapkę w górę. No i życzymy Wam smaczne spicy! Zrobimy dzisiaj jeszcze eksperyment. Skoro tu jesteśmy, no to spróbuję zielone chili. w dzieciństwie. Tak, pan tu opowiadał, że Dobra, no ja też jako dzieci robili sobie challenge. Smacznego. A już dobra, taka kruchutka. Pycha. Wspaniałe. Będziecie płakać? Nie. Już idzie? Zaraz będzie ucho, tutaj już leci. Będzie dymić. No powoli, tak, rozkręca się. Tak, Jutro rano będzie lepiej. tak się bawimy. A few moments later. Żeby nie było, że to była jakaś ściema, tutaj łezki są. Te papryczki się cały czas rozkręcają. Tego nie zatrzymasz, no tak to działa, tak to działa. Mango lassi. Na ratunek.